No, więc ja ci jutro ściągacz przyniosę. Wysokie zasolenie. No dobra, to co? Na razie sprzątamy na dzień dzisiejszy. Tyle tytułem pierwszej części pierwszego odcinka. W sumie ktoś to mówił, że to powstanie z tego cały sezon. I ktoś miał rację. Także żegnamy się z widzami na pierwszy dzień i widzimy się jutro. Are you ready? Si. Czekaj, to tak w sumie dziwnie. Trochę tu, trochę tu. Serdecznie witamy w drugim dniu nagrania, rozbierania VR5. Pod drobną waszą nieobecność już kilka elementów zdemontowałem. No chodź Michał, co widzisz, że zostało zdemontowane? No na pierwszy rzut oka na razie się nie postarałeś, bo nie ma kolektora i nie ma łapy tej, co sprawiała nam problem. Gratulacje za A spostrzegawczość. tak poza tym to nic nie zrobiłeś. W sumie dużo się nie mylisz, dlatego że odpowiedziałem, tutaj mamy live'a na bieżąco. Odpowiedziałem na kilka pytań widzów i aktualnie tak naprawdę można powiedzieć, że trochę czekamy na Adama, dlatego że nie chcę za dużo rozbierać bez Adama. Została nam tak, z takich pierdół jeszcze osłona kolektora wydechowego. Zobacz, tutaj takie dosyć przerdzewiałe śrubki, psikniemy sobie wódekiem. No, zaraz zdemontujemy tą osłonę i tak naprawdę z całą resztą czekamy na Adama. Tyle tytułem wstępu, bo dziś jest całe clue. To, co jest najciekawsze z tego silnika, czyli w jakim stanie będziemy mieli głowicę, w jakim stanie będą panewki, a co za tym idzie wał, co za tym idzie, w jakim stanie są tłoki. Czyli tak naprawdę, czy ten silnik jest godny uwagi, czy coś z tego będzie w przyszłości. Co do tłoków, będziemy się przejmować troszkę mniej, bo i tak będziemy robić nadwymiarowe tłoki dla tego silnika, bo będziemy wsadzać tłoki z wersji 3,2 litra. No ale wał przydałoby się, żeby był prosty i miejmy nadzieję, że wałki w głowicy też są do wykorzystania. Chodź, pokażę Ci kolektor ssący. Widzowie już podpowiadali na live, że kolektor ssący, żebym już wiercił otwory pod wtryski gazowe. No nie tak szybko, dlatego że plan jest taki, żeby uturbić tą jednostkę. Tak więc kolektor ssący tak naprawdę idzie... O wilku mowa! Patrz jak pięknie, czekamy na Ciebie. Ja jeszcze raz, kolektor ssący idzie na ostrzał. Jak tam Adaś, gotowy? Michał, co robimy teraz? Mów. Jesteś youtuberem. Kręcimy śrubki. Jesteś youtuberem, musisz zadawać chcę. mi pytania. Ja jestem kupcio, który nie przeklina, więc podróba straszna. Marna namiastka. Tak. Niegodna oryginału. Ej, to masz jechać z udarem, bo to nie działa, tak jak powinno. Co? Bo do świętego nie... Ja jeszcze nie dostałem udaru. Jagoda, powiedz coś po... Nie mogę, bo Dawaj. monetyzację wyłączą. Ode mnie masz buziaka, bo ja to kocham. No zaraz! Poszło. Pełen sukces. Pytanie, czy czegoś nie ukręciłem? Nie. A co, szpilka ci się kręci razem z nakrętką? Ale może, bo to w sumie mnie nie interesuje. W sumie fakt. Byle w bloku nie zostało. Ile ci tam jeszcze tych śrubek zostało? Szpileczka się ukręciła. O, Pitalasz się. śpię. Are you ready? Si. Kamera akcja? Ała, wlazłem w To balon. wcale nie jest przygotowane. Z tej strony tu, żeby ładnie Chcesz było... z tej? No. żeby było ładnie widać. A więc teraz odkręciliśmy osłonę kolektora wydechowego. I Ja. patrzcie, jaki piękny kolektor. To jest w sumie 3 w 1 i 2 w 1. No. Ciekawe. Tylko, że co z tego, jak to i tak śmietnik. Nie, kolektor nie jest śmietnik. Nawet ładny jest ten kolektor. O dziwo. To nie tak, że turbina tu będzie? No nie no, ale to wiesz, jak ktoś ogląda, to na pewno będzie chciał zanabyć taki kolektor wydechowy, więc od razu mogę zrobić reklamę. Słuchajcie, jak ktoś jest chętny, kolektor bardzo ładny, nawet nie zardzewiały. O dziwo, blok tutaj jest bardziej zardzewiały jak kolektor. No, on jest ultra zjedzony. Oby to poszło. Kompletny wózek. A wiesz, gdzieś ta rzecz była babą? Nie ma. Nie widzę. O! Ty! Jak ładnie poszło.
Szok. Tego się nie spodziewałem, powiem Kto ci. mówił, że wódek nic nie da? Patrzcie. Ty, idzie, pięknie idzie. No. No, zarąbiście idzie. Jestem pewny, że to kwestia tego wódeka. Zajebiście. Chyba Adam to w nocy poluzował. To wszystko ci jakby... Przygotował. Tak samo kółeczko zdjął i w ogóle. Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony kolektorem wydechowym. Nie pierwszy raz, nie? A, Jagoda, czy przeprowadzisz w Żabie szeroko pojęty tuning młodzieżowy? przyznam szczerze, że zaczyna fajnie pachnieć śledzikiem. Długo jeszcze. Zobaczcie, to jest na przykład super narzędzie. Zawsze mi się marzyła. Klucz płaski z czymś takim w środku, czyli mechanizmem, nie wiem, pewnie Krzysztof by mi ładnie wytłumaczył. Tutaj możemy sobie przerzucić, że przykręcanie, odkręcanie, to jest też fajnie, bo to nie jest płaskie. Ja wiem, że to pewnie standard w większości jakichś tam narzędzi, ale no ja takich narzędzi nigdy nie miałem. I ja jestem przeszczęśliwy, że teraz w tym momencie ja nie muszę ściągać tego klucza z tej śrubki, bo mam mały zakres ruchu i po prostu ona się odkręca. Zarąbiście. Czyżby to? Czyżby już? To już. To już jest ten moment. Tu co prawda jeszcze jest masa tych podkładek, które mi spadną teraz. Oj tam, oj tam. 5, 6, o, 8. Dobra, mamy to. Kolektor wydechowy, funkielnówka. Jak jest ktoś zainteresowany kupnem kolektora wydechowego. Pokaż. Pokaż wszystkim na live, a nie? Aha, no tak, bo tu mamy drugą kamerę. Słuchajcie, kolektor wydechowy zdemontowany. Wygląda uczciwie. Odkładamy go na półeczkę. ściągamy jeszcze uszczel. Rwij to, panie. Jest, dobra. Ty, patrz. No. Tutaj są chyba jakieś kanały. Jak wygląda kolektor? Widzisz? Spaliny tędy płynęły. Zobaczmy, jak kolektor wygląda. Patrz, faktycznie. Tu były jakieś kanały, którędy spaliny płynęły. A z drugiej strony? Nic tu nie widzę jakiegoś. No one do bloku, tu z powrotem. Tak, no, czyli to jest jakiś... Ciekawe, jakaś recyrkulacja? Może to coś z EGR-em związanego? No, prawdopodobne. A nie, czekaj, mam jeszcze 2.8. To w sumie bliźniacza konstrukcja. No właśnie, ty masz taki sam silnik. Ale swojego jeszcze nie rozbierałem. Tylko masz jedno jajo więcej. Si. Ale mnie to też czeka, bo chciałbym u siebie wał wrzucić z 3.2, żeby były 3 litry. Do ciebie? Wał z 3.2? To wstać od razu jeszcze tłoki z 3.2. I masz 3.2. Nie no, No tak, poważnie co mówię. ty? No Poważnie. poważnie. Wtedy fake R32. No ale ja robię tutaj tak... To jest ten sam silnik, co twój. Tu będzie 2,5. No będzie 2,5, a RS-ie. jakbym miał ten cylinder więcej, to wyszłoby No ja wiem. 3... To wyszłoby chyba 3.0 bez wału, a z wałem 3.2? To ja jakoś tak. Dobra, tak się zastanawiam. Masz coś jeszcze ciekawego mi do powiedzenia? Szpilki. Pokazania? Co będziesz robił teraz? Powiedz Szpilki mi. na razie zostawię, nie będziemy tego wykręcać. Nie wiem, może to ucho odkręcimy? Co? Co ty na to? Możesz. Tu jest jakiś czujniczek. A wiązki czemu całkiem od silnika nie odpiąłeś jeszcze? Co? Wiesz co, nie wiem, nie czułem takiej potrzeby na razie. To poszło. Ale powiem ci, że to wygląda sweet. To wygląda źle. No. No niestety, taki mamy egzemplarz, nic na to nie poradzimy. Co jest? No jest trochę przyrdzewiałe, no co poradzisz, no nic nie poradzisz. I ona odejdzie w całości tu i tu. No tak, ale tutaj masz, co to będzie? Wtryski. No. No to przewody do wtrysków nadal będą. Się zastanawiam, jak się wyciąga. Tu się chyba naciska. O, dokładnie. Że się boję tego, bo ja nie wiem, co mi będzie potrzebne z tego wszystkiego. Pewnie to, co zepsujesz. Zwłaszcza. To będzie najbardziej potrzebne. Tak jest zawsze. Czekaj, pierw wciśnijmy.
Naciśnijmy i ciągniemy. Dobra, poszło. Prawie się tego spaghetti pouwzględniamy. Teraz tak, jak to ściągnąć, żeby to było humanitarnie? To chyba się to rozplaszcza, co? Profesor Rurka zawsze mówi, rozplaszczać. To inaczej. O, odczepiło się. No i super. Problem się sam rozwiązał. Tada! Nowy etap rozbiórki silnika. Całe brzydkie spaghetti zostało zdemontowane. Kolektor sący wydechowy również jest zdemontowany. To od razu mogę ogłoszenie parafialne. Próbowałem to wyciągnąć, tą główną magistralę wodną, ale wyłamałem kruciec, tak więc chętnie kupię. Bardzo chętnie kupię. Nie wiem, czy mam to rozbierać dalej. W sumie fajnie by było, jakby był Adam. Może inaczej. Ściągnę jeszcze pokrywę zaworów i wtedy czekamy na Adama. Aż przyjdzie Adam, bo dalej nie chce iść. Niech Adam też to komentuje. Może coś ciekawego nam tutaj omija właśnie. Tak więc co? Bierzemy... Jaki rozmiar? Chodź tu. Dycha. To jest dycha? Nie wiem, czy nie więcej. Myślisz, że dycha? Więcej. 13? Nie, za dużo. Za dużo. To się zdecyduj. A ja wiem. Jeszcze rozumiem, jakbym studiował chociaż mechanikę jakoś albo budowę No silników. ja nie studiuję i widzisz, każą mi kręcić śrubkami. To jest ten fajny moment, że tak idzie Tak. prawie maszynowo. Chyba, że się to umie robić. To idzie maszynowo. No i gdzie? Mikrofony są? Ty od czasu do czasu sprawdzaj te mikrofony. Te mikrofony płatałem figla często. Sprawdzać w sensie na nagraniu, czy w sensie na ekraniku? Na tym ekraniku czy się świecą dwa. Dobra, żeby nie zniszczyć tej pokrywy. O, to był Ale ten, ten dźwięk. to był ten dźwięk. Słyszeliście go? Nie mam ADHD. Ale to jest przyjemne uczucie. Już wiem, czemu to robią mechanicy. Myślisz, że się sprawdzisz w tej roli? W roli mechanika? Taki ma pomysł. Zostanę mechanikiem. To moje przemyślenie po dzisiaj. Kto chętny oddać mi silnik na rozbiórkę? Zamówienia, a nie zapytania. Nie, najpierw to pytanie. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Kurde, tanio nie będzie. Będziesz się podpisywał na silnikach? Popisywał się będę na silnikach. A korek od... Nie, on wyjdzie Tak, ze korek, wszystkim. uwaga, odkręcam, żeby korek nie trzymał pokrywy. Si. Dobra. Idzie. Jesteście świadkami ważnego momentu. O! Trzeba będzie wykasować te dźwięki. Jąki? Co mi powiesz? Nie jest źle. Jak na szczerze. twoje opatrzone oko. Michał, co ja widzę? Na moje amatorskie oko wydaje mi się, że nie jest źle, aczkolwiek widać ślady pracy, czyli no nic mądrego nie powiedziałem. Tutaj widać jakby takie, no, tam mi się najmniej na razie podoba z tych, które tutaj widzę. Ogólnie nie jest jakoś tak No nie jest za źle. pięknie. Ale Co? Co nie ty wiem. gadasz? Dobrze jest. W kamerze nie wygląda ładnie. Nie no jest... No nie no, on jest zużyty, ale nie jest tak, że to jest do wywalenia. No nie ma jakichś takich... Ja głębokich- myślę, że najbardziej będzie się liczyło zdanie Adama No a na ten masz to temat. Adama? Zaraz was tam wezmę. Słuchajcie, czekamy na opinię Adama, a w tym czasie kamerę powierzamy naszej operatorce live'a, która jest tajemniczą osobą i na pewno nie wiadomo o kogo chodzi. Dlatego Michał musi przestać nagrywać. Odkładamy w tym czasie pokrywę, a anonimowa osóbka pokaże na live'ie, jak wygląda, jak głowica wygląda tak naprawdę z bliska. Wałki, sprężynki, zapraszamy. Witamy na pokładzie Adama. Adam, co tu widać? Jakiś nowy rozrząd mówisz? Tak. Po czym to poznałeś? No masz świeży To, że ślizg, ładnie nowy wygląda? łańcuch, tak. No ślizg masz ładnego koloru, widzisz? Normalnie A jak byłby oceniasz te wałki? Chyba są ok, co? Wiadomo, no są jakieś może trochę poprzecierane, ale to nie tu tak... już zaczęło lekko korozję brać. Takie widzisz, wżerki są, ale to jest do wypolerowania, myślę. Czyli będą z tego... Zobaczymy, jak jest pod stopkami, no bo tam jest... No dobra, ważniejsze jaka jest też, nie? prawidłowa kolejność? Co teraz mam odkręcać? Ściągamy głowicę w całości chyba, Nie, co? no ściągniesz tył teraz sobie ładnie, tutaj ten dekiel, ściągnij czujniki, ściągnij te
Czyli co, Elektrozawór od czujniki środka. ściągamy? Tak, czyli wywal listwę paliwową. Wyrzuć tą pompę wody, bo ona też ci tu jest zbędna. Jak tą pompę wody ściągnąć? No na pewno ten kruciec trzeba wyrwać ze środka. No próbowałem, ale już ułamałem kruciec. No i tak jest nowy do kupienia będzie i tak, więc pompę masz tu przykręconą od środka. Aha, No. czyli trzeba to odkręcić pierw. Tak, uderz sobie, chociaż nie na razie niech sobie koło stanie. Dobra. Odkręć to. Okej, czyli to wszystko ściągamy. No, obierz go, no. Czy jeszcze trochę do obrania z zewnątrz? No tu masz jakiś... Okej, dobra. spornik do Myślałem, że czegoś. tu wiesz, może Nie, zostać. to wszystko wywalasz. No to git. No to ja sobie dalej kręcę, a ty możesz uciec, jeżeli nie chcesz. Nie, kręć to patrzę, jak się męczysz. Całe szczęście Adam uratuje odcinek. To tak bardzo zachwalali wczoraj, ja sobie to wezmę jutro do pracy, zobaczymy jak to działa. Przetestujesz, mówisz? Pokaż, co tam Adam chce testować. Co to jest w ogóle? Ta turbodmuchawka, nie? Do wszystkiego. Nie, wchodzi. Nie, i puść, dobra. A dlaczego to tak? Adam, myślisz o silniku N55. Silnik jak każdy inny po 2010 roku psuje się jak każdy. Tam. Może jakaś śrubka nie spaść? Do odmiany? Tak wszystko ci leci. Ha, ta nie spadła. Czekaj, to jakby się gdzieś trzymało. Na o-ringach siedzą wtryski tak mocno. Dobra, trzeba je budekiem trochę zalać, niech sobie postoją. Wiesz co, to wódeka już dużo nie mamy. No, wygazowany, okej. Co, obracam się tutaj. No to ręką to popuść, nie? To już się chyba... Możesz zostawić, bo to jest uchwyt do głowicy, to Okej, dobra. Co? nie przeszkadza. Mogę jako... Powiedz nam, czy coś z tego będzie? Ten widok mówi wszystko. Myślę, że oceniając po tym, jak wygląda góra, nie jest jak najgorzej. A tak już pachnie silnikiem. Benzyną pachnie, bo Wachą, bo listwę się ściągnąłem. rozlała list. Tak? Co ty nigdy na stacji benzynowej nie byłeś, tylko A na ja tej czuję LPG benzyny jeździsz? trochę śledzie. Nie, on tylko gaz No zawsze. mówię, to... tylko na tej LPG jeździsz? Ty, jest trochę benzyny, jest trochę gazu, nie czepiajcie się, no. Trochę benzyny. Chyba odkręciłem już to. Więc nie, to teraz się chyba podważa, co? Uważaj, Michał, otwieram szufladę. Uciekam. Rzuci przy fasoliu. Jaka to będzie A daj mi średnica? na chwilę grzechotkę i klucz 20, chyba 7. Grzechotkę. Grzechotkę i klucz 27 w nasadkę. Ja tu mam zawsze problem z dobraniem średnicy. Jeszcze więcej. Obraca się? Nie wiesz, co chcę sobie zobaczyć? To też jest 27 chyba w takim razie. Zmienne fazy jak w BMW. Identyczne. Na czym polegają zmienne fazy tutaj? No, zmienną fazę z wałka ssącego i wydechowego masz, nie? Czyli sobie regulujesz. Tak zwane wariatory, tak? No, w Volkswageniarze nazywają się to wariatory, w BMW-iarze nazywają się to wanosy. Okej. I to pracuje co? Ciśnieniem oleju? Okej. No w JZ to się nazywa VVTi. No jasne. Także każdy ma swoją jakąś nazwę, ale zasada działania jest dokładnie taka sama wszędzie. To czekaj, muszę... Bo tak, tutaj napinasz, powiedziałeś, że mam ściągnąć. Teraz już możesz odkręcić, no. Okej. Coś tutaj zobaczymy na tym, czy po prostu... To, że jest nowy. Jak to wygląda? Nie najgorzej, no. Paliwo było bez czarna. nie, to ja tylko pierwszą chciałem, żebyś Tak? odkręcił. Sprawdzasz położenie tłoków? Dobra. Czy są w ogóle w środku? Tak. No dobra, to co, dokręcę. Niech sobie będzie na miejscu. No. Gdzie? Okej. Segregujesz sobie śrubki już? Nie segreguję. Powinienem był już? A mówiłem ci, że masz sobie silnik segregować do osobnej kuwety. Dobra, Prawo. to od tej pory robimy już do osobnej. No. Miałeś sobie wziąć tą dużą taką... A czekaj, była gdzieś druga kuwetka na pewno. No była. Bo Nie jest tutaj przypadkiem? Tutaj jest. No to sobie wrzucaj to jest dekla, powinieneś tam wrzucić wałki. No, Śrubki to do wiesz. wałków. Czekaj, te długie na pewno były. Widzisz, teraz już widzisz, że jest nowy rozrząd, nie?
Wow, no. Łańcuch jest czysty. No, czysty, ładną łyżwę masz, widzisz, taką. Spoko. Tu też jest czysto. Ktoś to czyścił chyba raczej, co? Coś było myte, no. Dobra, odkładamy to. Ale tu już byli nasi, patrz. Tu, Czemu? Tu byli, widzisz? To jest i uszczelka, no ale nie mogło zabraknąć pana Silikonu. silikonu, tak żeby wylazło do środka, może jeszcze gdzieś wpadło do układu chłodzenia, na przykład do chłodnicy. Widzisz, no to jest fajne, bo ty to od razu widzisz. Dla mnie to... Uwielbiam to, bo jak widzę coś takiego u nas, gdzie masz w BMW generalnie stosowane uszczelki gumowe i plastikową pokrywę zaworów na przykład i ktoś namiętnie, jak w dobrym filmie po 23, kładzie silikon i w rowek w pokrywie i na uszczelkę i trzeba to skrobać później 3 godziny, to mówisz sobie, oj chłopie. Jaka teraz kolej rzeczy? Zrzuć sobie zawory, to masz zawory do sterowania zmiennymi fazami. Zawór działa tak, że jak otworzy Ci ciśnienie oleju, wpuści Ci na zawór, to wałek się przestawi w odpowiednią stronę. Wydech najczęściej się opóźnia, a ssanie się przyspiesza. Nie wiem jak jest w Volkswagenie, mówię Ci na podstawie BM-ki i No pewnie jest JZ, podobnie. ale pewnie jest podobnie. Dobra, co znaczy rzuć sobie zaworek. No, z odkręcie. Te malutkie śrubeczki. Tak jest, tu będziesz miał tork 125. Torx 25. Tylko nie obrób śrubki, nie? No, jasne, tutaj jasne. będziemy troszkę głęboko nie powiem czym. Gdybyśmy mieli jakiś imbus duży, to tam elegancko imbusem wejdziesz sobie. Przekręć ten śrubokręt. Aha, No, o, widzisz? dobra. Ale fajne. No, spoko. Może o ringi, wiesz, że na tych o-ringach siedział. No. Nie, to masz sekcję, jak się przesuwa tłoczysko w środku, jakbyśmy podali mu tutaj 12 V, to tu masz taki tłoczek w środku, który tu widzisz, że jest jakby końcówka tłoczka. Jak on się przesunie, Tak. to się otworzy kanał olejowy Jasne. I olej płynie wypłynie odpowiednim miejscem. Dokładnie, odpowiednimi dziurami. Spoko. No i tymi odpowiednimi... Powiedz mi, te małe śrubki mam wkręcić sobie z powrotem w te miejsce? Nie. To powinieneś mieć kartonik teraz głowicowy już, bo No. zdjąłeś dekiel, więc masz głowicowy i do niego pójdą stopki, śruby od No zmiennych dobra, faz, co teraz mam zaworki. zrobić, jak tego nie mam? Gdzie to okłaść? No to co teraz? No zrzuć te zmienne fazy, ja Ci tu przytrzymam kluczem. Albo najlepiej to byś sobie wziął na ramię, czyli tu kładziesz płaski klucz No. i I na też przeciw dokręcam, nogę, tak? No, to jest 17, 17, a tu będziesz miał 30 gdzieś. 16. 17. Ale normalny ja bym sobie wziął na twoje Dobra. miejsce. W sensie Bez- nasadkę. A tu płaskie 30? Czekaj, 17. Takim? No. Czy oczko? Nie no, oczko. Ale najlepiej to załóż sobie nasadkę, mówię Ci na grzechotce. Aha, nasadka na grzechotce. Tu Ci dali taką fajną, rozsuwaną. No i tu sobie złap go w tą stronę pchaj, a tego przesuń sobie grzechotkę tak samo jak to. I tego pchaj, tego ciągnij. O ty. O, nie. Nie ma. Nie tak daleko, bo już nie masz wam przycisku. O, równo z 2 klucze, to jest najłatwiej. Trzeba go przyblokować, bo mi odjeżdża. Nie widzę tego kara. Jak to Na zrobić? pewno jest dokręcone mocno, bo to... No. Możesz sobie wziąć dłuższą grzechotkę, tam masz taką długą, ale to wtedy musisz mieć tu też dłuższą. Też dłuższe, no. Złap sobie ten klucz na samym końcu. No. Dał radę. Dobra. Od razu drugi obok tak samo. Znowu to samo. A to stój w tym samym miejscu. Tak? Będziesz pchał? Wolisz ciągnąć. Czekaj. Aha. Do góry. To będzie parodia. Tu złap ten klucz. No To dobra. namiętnie go tak obsuwasz w dół. Myślę, że widzowie na to czekali. No powiem Ci, prawie Ci żyłka na czole pękła. Była Daj blisko. spokój, mi już barki wypadają. I teraz rozumiem, ściągamy wariatory w ten sposób, tak? Spokojnie, czekacie jeszcze głowica, tamtych śrub też jest. To tam pęknie mi żyłka. Możemy to pneumatem odkręcić, jak chcę. Ten duży. Dobra, głowica. Tak, ściągnie. Nie, czekaj, to jest już co innego. Nie, no to jest głowica nadal, no jak co innego. Ale tu jest głowica. Aha, no to tak, no. No. Te dwie, Co to będzie? imbus 6. Imbus 6. To się ciągnie po prostu, tak? Raz i dwa. Popatrz tylko, czy jest oznaczony ssący wydech. Powinien być. Tu może będzie opisane gdzieś. Po czym to poznajesz? No, Intake. A jest, a tu będzie E.
Tak, widzisz? A, czyli Auspuff i Einlass, czyli sący i wydech. Dobra. Z rodzimego języka. Niemieckiego. Dobra. Poszło. Dobry łańcuszek sobie znać, co tutaj leży. Zrzucę ten ślizg. Tak. A ładne te wariatory jakieś takie. To się wysuwa. Dobra, mówisz, że imbus 6 i to pneumatem, to znaczy pneumatem elektrykiem? Widać, że nie kręcisz śrubek, wiesz? Czemu? No bo używasz głupich kluczy. Tak? No, to jest klucz rowerowy, mechaniczny, znaczy nie dla mechanika. Znaczy, nie no, wiadomo, no, czasem jest takie podejście, że się nie używa innych jak takie, ale no generalnie Jasne. każdy woli kręcić grzechotką, nie? Bo wiesz, że w trakcie takiej roboty wózek się kilka razy sprząta. Znalazłem 6, bo nie mogłem jej znaleźć. Co, Nie, używa? dobra. Nie, ona zostaje, ona sobie zostanie. Dobra. Łańcuch sobie rzucimy na bok, dobra. No i co? Zrzuć sobie to. Tu jest ten taki śmieszny klucz Volkswagenowski, nawet nie wiem jak on się nazywa. Ta wielogwiazdka taka. Jedynka może, co? Na trójce. Tak? No. To jest ten moduł olejowy cały sterujący. Pewnie będą jakieś pierścienie, coś takiego, tak są. No i widzisz, tu masz stąd olej wpływa przez wałek do zmiennej fazy. I tu są takie jakieś o-ringi takie. Tak, to pierścienie są takie jak tłokowe, tylko one są takie z zamkiem specjalnym. Pamiętam jak to w VR6 szukaliśmy Nie, tego. tu akurat są bez zamku. BMK ma takie, że się zaklikuje ten pierścień tak jeden o drugi, nie? No nie ma to znaczenia większego. Służy tylko i wyłącznie do uszczelniania. Zobacz, czy nie są te moduły powycierane, bo to często się tu wyciera. No troszkę są. Widzisz, jak sobie popatrzysz, Okej. to masz takie zadry. Ten mniej, ten bardziej. No i co? Wałeczki. To teraz Ci zdradzę tajną wiedzę. No. Odkręcasz sobie zawsze pierwsze te krzywki, które nie podpierają zaworów, czyli Okej. w tym wypadku to, to i to. A później równo luzujesz ten wałek tam, gdzie się opiera o zawór. Wtedy Czyli go to nie mogę w złamiesz. całości na razie odkręcić, tak? Tak, to możesz odkręcić pierwszą, tą i tą. Dobra. Czyli te dwie zostają, nie? Wziął tą największą z możliwych grzechotkę. Kręci, jak ta grzechotka, klik, nagle tynk! I stoi, patrzy na ten silnik. Ja mówię, co? Wałek pękł? No. Nie wiem. Ja już wiem. Ty już wiesz. Odkręcił stopkę, pękło, nie? Idę, patrzę, ja mówię, no tak, tu przykręcałeś, a na końcu wałek, czy gdzieś tam prawie na końcu miał podparty zawór. No i on go tu dokręcił, tam go zawór nagiął, wałek w połowie pękł. Dobra, ten tu się podpiera. No, czyli co, nie odkręcasz? Tego nie, no. A ten? Ten tu jest, tak? Czyli nie, tego mogę odkręcić. Po co ci te rękawiczki? Nie, już tylko przeszkadzałem, żeby zostało. Wymienię tylko- na lepsze, umyj sobie rękę. I teraz przerzuć się na grzechotkę. No jak będzie wstawał sobie elegancko. No, czuję jak idzie do góry. No ale idzie równo, nie? Tak bym się krzywda nie wzięła. Nie będzie tego tink? Chyba nie. Zdarzyło Ci się kiedyś złamać wałek? Ale zdarzyło mi się wałkiem zgiąć zawory. I to powiem Ci, że to był w ogóle pokazowy numer. Składaliśmy mojego Jozeta po wymianie uszczelki pod głowicą, bo robiliśmy takie dosyć szybsze przejazdy i wiedziałem, że jest paliwo na żyletkę. Tak kurde, że już tam wiesz, no i że może go zabraknąć przy dużej prędkości. No i zabrakło go, przepaliło delikatnie gdzieś tam uszczelkę pod głowicą, poszła kompra do wody. No i zdjąłem czapkę, wiadomo, splanowali mi głowicę, cudawianki tego śmego. I składamy silnik. I taki kolega ze mną to składał. I ja mówię, trzymaj wałek, ja będę dokręcał z przodu koło. No i co ja chciałem dokręcić, to ten klucz go, wiesz, z tym wałkiem, nie? No i tak się trochę zirytowałem i mówię, dobra, oprzyj sobie ten klucz delikatnie o tą głowicę. No a on zamiast przełożyć go i oprzeć,
to go przesunął. No i nie zobaczył, że się nie oparło o głowicę. Ja dopchnąłem go, dokręciłem, w tym momencie oparły się szybki zaworowe o tłoki. I zrobił tak minimalnie się podgięły, nie? No dobra, nawet tego nie zauważyłem, bo nie widziałem, że on nie oparł tego klucza o głowicę. Odpaliliśmy motor, nie ma kompresji na jednym garze, nie? Mówię, pewnie się... Znaczy odpaliliśmy motor i nie chodzi na jeden gar. Ja pewnie się świeca cewka przerzuciliśmy, no dalej nie chodzi, nie? I ściągnąłem tą głowicę w 40 minut. Na drugi dzień kumpel mi odebrał z Thompsona z Warszawy zawory. No powiem Ci, ta taka jest prawie najeżdżająca już, atakująca. No. Czyli co, zostawić Tom to? odkręć, tom odkręć, tom odkręć. Te dwie zostaw. To przykręcę to Przykręć z powrotem, tak. I na drugi dzień go poskładałem, nie? Wymienił mi szybko kumpel dwa zawory. Dobra, to... To. Tu masz jeszcze ważną rzecz, że każda stopka ma swoje miejsce. Literki są pewnie, co? Cyferki. Cyferki. Numer 6. I powinno być jeszcze oznaczenie, czy jest chcące, czy wydechowe. Tak. Na pewno są. Poczekaj, pokażę tu. Ta miała być, prawda? To jest do góry. Tak. Krzywka. Nie, to było 9. Wiesz jak to jest zrobione? No powiem Ci, tego nie widziałem jeszcze, że Parzyste, nieparzyste? parzyste masz na wydechu, a nieparzyste masz na ssącej stronie. I ten jest przytarty. Przytarty? Wałek lekko, no tu. A, jest, faktycznie, no. Gdzie? Zobacz tutaj. Środkiem. Tak samo widzisz, co się dzieje z tymi? Konikami. No, też są poprzecierane. Ostatnio te koniki udało nam się dorwać w fajnym stanie, także... Może podejdę z wersji 3.2. No, ciekawy jestem, jaka fala hejtu na mnie spłynie po tym rozbieraniu. Jakie to dwie lewe ręce ma youtuber, co nie kręcił nigdy. Straszne rzeczy, słuchaj, nie? Wszystko trzeba umieć w życiu robić, nie? Od urodzenia. To ja mam jeszcze tam kran w domu do wymiany. Nie chcesz się podjąć? Będę się uczył oczywiście. No ale nie, to już musisz umieć, wiesz. Co ty się nie podejmiesz, to musisz... Dobra, już umiem, ale jak coś pójdzie nie tak, to nie moja wina. No dobra, wałek do góry. Tak. To co, raczej mówisz, że ten wałek jest... No do wypolerowania na pewno. Trzeba by szlifierzowi go dać, żeby go ocenił. Albo zrobimy jakieś customy. Ma drażki. Zobaczymy. Możemy zrobić, nie? Mamy możliwości, więc czemu nie? Masz kogoś, kto robi customowe wałki? No czy wiesz co, no korzystałem z takiej jednej firmy w Niemczech. No. Niemczech. Zrobili nam wałki do M73 do V12, które miały normalnie ubytki w krzywkach. No. No i zrobili to, powiem Ci, Pro? bardzo, no. Ile kosztują takie wałki? Jakieś w ogóle śmieszne pieniądze. Nowy wałek jeden w ASO chyba 12 000 chyba kosztował, czy 6 000 za dwa wałki było 12 jakoś tak, a my za dwa wałki z wysyłkami ze wszystkim 2000 zł, 2500. Co? Dużo laga? No tak. Albo duży pneumat, co woli. Pneumatę można? No a co Ci to powie? To fajnie. To w końcu Nie wykorzystam... no, Ty mnie odkręcisz. Ty mnie? A nie mamy przejściówki do tamtego, no to laga. Ty mnie pójdzie? Nie pójdzie. Nie wierzysz w to? A mogę spróbować? No spróbuj. Tylko pamiętasz co mówił Co? Krzysztof? Nie ten... Ale innych nie mamy. No to najwyżej Aha, że czarne. jak go złamiesz, to odkupisz. No powiedział, że złote się nie nadają do uderzania, czarne nie nadają się do ciągnięcia, tak? Co tutaj mamy ustawione? Nie wiem. Co tu się klika jakoś, tak? No zobacz, w którą stronę się kręci klucz. No odkręcanie. Nie, no dokręca. A nie, odkręca. No. No, dobra. Na dole masz moc. No jest. Dobra, jest trójeczka. To pierwszą kręć od początku, tak. Taką zetkę jest, nie? No widzisz. Kurde, patrz. Tu masz jeszcze śrubę, Karol. A, dobra. Tam nie włożysz chyba. No, nie. Rozwij sobie ten klucz do końca. Jak No rozwinąć? on jest rozsuwany. Serio? No. Nawet nie wiedziałem. I rozsuń go do końca, tak? Wow. No i teraz chodź co stań z tej strony, żebyś mógł ciągnąć, żebyś nie pchał, bo... I tu sobie nogę załóż, połóż z tej strony. No. No i jedziesz. No, no. Mówię mu, żebyś ciągnął to pchanie. No to czekaj. I mam ciągnąć. No, będzie łatwiej. Jakaś kolejność obowiązuje? No, przy dokręcaniu generalnie tak, przy odkręcaniu jak idzie do planowania Wiesz niekoniecznie, co, ale ale i to tak nie- zawsze w zetkę To kręci, nie nie? podejdzie tu. Za grube to jest. Czyli cienki potrzebujemy, No. tak? Znaczy ja w pracy mam, ale w domu też na pewno nie. Dobra, ja sobie na razie odkręcam dalej, tak? No.
to są takie... A nie, czekaj, tu coś jest. Jest coś? O, zarąbiste. Co to jest? Okej. Coś co, teraz weźmiemy sobie... No jest teraz z klucza i powykręcaj do końca. Fajne to. Nie wiedziałem, że tak da radę wydłużyć klucz. Co, jakieś oddzielne by się przydało już? Rzuć je na razie na wózek gdzieś tam w tył. Tu jeszcze sobie ściągnij. No dobra, Karol. Ciąg pan. To głowica? No. Tam sobie ją na stół odłóż. Tylko. Myślisz, że ona tak po prostu odejdzie? Myślę, że tak. Michał, nagrywasz? I ładnie poszło. No Karol, 3 tłoki pęknięte. Nie. Zarąbiście. No ale progi są. No wiesz, tym się nie Oj, przejmujemy. oj, 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 oj. Tu jest masakra. Poka. No jeden był jakiś zły. Z 5 podobno. Niższą komprę. No to ten. A tego nie wyciągniemy? Nie, wyciągnę, śmiało. Jest tu, zobacz jaka jest przerwa na tłoku do cylindra. Taka Aha, faktycznie. Naprawdę, nie? No. Patrz jak tu siedzi ten tłok, nie? Do Tak, góry. tak, tak. Zobacz co tu Czyli to siedzi. jest jajo po prostu. Nie no, jajo nie jest, znaczy no może też jest jajo, jest po prostu wytarty ten cylinder strasznie, nie? Ale ty i tak coś wiercić chciałeś, nie? No tak, bo tutaj mamy 81 chyba milimetrów, czy 81,5, a chcemy założyć tłoki z 3,2, czyli 84. Ło! Duża różnica, ale no tutaj też jest dużo mięsa. No tutaj tak nie ma zbyt dużo mięsa. No robią tak ludzie. Albo ja coś przekręcam z wymiarami, wiesz? Znaczy da się, no to wiesz, to jest Wiesz, ja nie jestem pewny, czy to było 84, no ale to trzeba byłoby zobaczyć. 2,5 mm z 1,5 Michał, mm. weź na niemiecką Wikipedię Golfa 4. Czyli 81,0? Tak? I 840. No, Czyli 3 mm różnicy. Dobra. no nie mój młotek! Kurde. Ale będziesz miał sprzątania, a ja będę miał taką czystą kuwetę. Tu mi lepiej mój młotek wytrzyj, bo to jest, wiesz, mój młotek jest taki stary jak ja. To nie taki stary. No jak nie? Dobra, to ja zaraz przyjdę. Rozciągnij Michę. Ty to transmisję nie masz, że live prowadzisz. To jest longiem nagrane. Chłopie, będzie tyle wycinania. Już będę płakał, jak będę to składał. Nienawidzę, jak jest materiał, tak na 3 godziny trzeba zrobić z tego 15 minut. Tu będzie materiału na 1 dzień, a będzie trzeba zrobić pół godziny. No mówię ci, że zrobimy z tego serial. No. Co tam, zamordowałeś śrubkę? Nie, ale trzeba ją puknąć. Karol, jak ci się pracuje? Powiem tak, jak gdyby mieć takie stanowisko pracy, na którym się już po prostu robi to któryś raz, to by było nawet fajne zajęcie. Ja na razie takiego stanowiska nie mam. Może kiedyś będę miał, znaczy dorobię się. To może bym jakiś tam jeden silnik sobie opanował, żeby robić, bo to w pewnym momencie może być fajna, przyjemna, relaksująca robota. Tak mi się wydaje na razie. Na razie mówię to z pozycji osoby, która tylko rozbiera, a jeszcze nie zdążyła złożyć. Jeszcze nie czyściła. O, to jest pewnie przesrane. Tu nawet widać, jak jest ładnie. Bardzo się cieszę, że nie nagrywałeś mojej twarzy znowu. Tym razem nie. O, Ale mam za to piękne ujęcia, jak kręciłeś wariatory. cieszę się, że ja składam ten odcinek. Można zawsze
użyć bluru w odpowiednim miejscu. Czekaj, może zrobimy tak, że ja złożę. Będzie Nie. ciekawiej. Postronne osobom nie wolno oddawać. No dostaniesz do roboty. Pokaż. No jest trochę żuru. Miska podobno była dosyć nowa, no zresztą widać. A że- ile stoi ten silnik? Wiemy? No chyba w latach to było liczone. Okej. No. Dobra, odkładamy miseczkę. O, Coś tu jest. niespodzianka. Surprise. Gratis jakiś. Dobra, czekaj, mamy magnesik. Chodź Adam, patrz co znaleźliśmy. Adam, mamy gratis w smoku. A ty masz mikrofon? Nie. To musisz mikrofon. Będę mówił głośno i wyraźnie, Karol, tak jak chciałem. nie odwalaj mi popeliny. Dobra. Ja muszę moją gangrenownię trochę oporządzić. Znaczy, tak jej nie zdejmiesz. To kręć tam, ja ci ją ściągnę. Kręć Dobra. ten. Dobra, czegoś się nauczyłem od Adama. No lepiej? Lepiej. No widzisz. Dobra, nie wykręcać w całości i puknąć, co nie? Co? Nie wykręcać w całości i puknąć tym młotkiem. Po nie? co? Nie? One już ci się rozpoławiają chyba. Znaczy możesz, ale one... No to śrubokręcikiem zawsze możesz sobie wyłuskać je z boku. Znaczy możesz ją puknąć, to wtedy ci tłok spadnie, ci się to samo też rozpołowi, ale nie ma z tym jakoś specjalnie chyba nigdy problemu. Bynajmniej nie, ja nie miałem. Okej. Nie, tak zauważyłem, że Kupcio i Kamil tak robią. No można, nie? No wiesz, jakby jak masz... Może inaczej, jak masz korbowód i stopkę w środku z tulejką, to tak, to jest dużo łatwiej. Jak go pukniesz, to on się wysunie. Ale jak nie ma tego, no to widzisz jak się ładnie. rozbiera, nie? Ładnie. No, to wielka... To pomóż teraz tymi. Dawaj. Weź klucz. No. Przytrzymam tą prędkę, ściągniemy tą śrubę. Tylko żeby do oleju nam nie wpadło. No dawaj. Masz? No. Wyjdzie? Ważny moment. Będziemy oglądać pierwszy tłok. To była paneweczka. Pokaż jak to wygląda. O, miały już dość. Chodź tu z bliska. Miały mocno dość. Weź włącz obiektyw jedynkę, czyli ten środkowy. Oj, oj, oj. Oj, Jedynkę, nie suma. To jest 5. No. Ale wał jest spoko. Tutaj będzie ładnie. Tu fajnie widać, zobacz jaka ta jest obżarta. No, gryzło je, A słuchaj. tu? No wytarty trochę jest, trzeba by go pomierzyć pasometrem, zobaczyć czy on trzyma wymiar, nie? Ale pierścionki się ruszają ładnie. No, zapykane nie są. No to co, Karol? Rozbieraj dalej. Co, zostawić to tu w tej misce? Tak. Skręcić stopkę z korbowodem? Możesz, chociaż one powinny być znaczone na boku. 21E. No to nie, to taki bity numer, musisz mieć frezowany lub coś takiego. BMK zawsze bije na boku. No to ci powiem, że tu nic nie ma takiego. Teraz tylko nie wiemy jak było skręcone. No to, no zobacz, to wykręć następną, bo wydaje mi się, że powinien być zamek do zamka, chociaż różnie mają, każda marka ma inaczej, znaczy każda, no jedne mają tak, jedne mają tak. Odkręć następną, zobaczysz jak jest, bo zaraz złożysz jedną inaczej, a później się będziesz zastanawiał jak było. Dobra, tylko tak delikatnie. I ważna rzecz też jak rozbierzesz, zobacz sobie w którą stronę jest zamek ustawiony, w której części korbowodu, bo to jest bardzo istotne. Widzę entuzjazm na twojej twarzy. Pełen energii. Dobra, trzeba będzie ściągnąć dekiel zanim wyciągniemy wał, bo go nie ściągniemy. Okej. Czyli to było tak. Paneweczka. Czekaj, pokaż. No. Czyli zamek idzie do... Gdzie masz zamek z tej strony? Czekaj.
Bo ona jakaś taka poprzewijana tu jest troszkę. Zamek jest z tej strony i tu jest z tej. Czyli zamek idzie do zamka. Tu jest zamek. No, zamek na zamek. Tu masz zamek. Czyli dobrze skręcenie, to weź zerknij. Tak, i co? Tak jest dobrze? Zamek do Tak, zamka. i zamki idą na wydech. W stronę wydechu są obrócone tu. Czyli tak to było. Tak. Dobra, czekaj. Kąp się, Czyli- kąp się dalej. Czyli zamki masz od strony brzydszej, a później sobie sprawdzisz. Zamki od strony brzydszej, zamki od strony brzydszej. Tak, a potem zrobisz bloki, która strona była brzydka. Zaraz ci powiem, która jest która. Czyli No już prawie wyszedł, wiesz? no, stoi, wiesz na czym? Na tych progach takich. No musisz go męczyć, musi wyjść, no. Okej. Czyli tak, wyszedł. I to tak. No to zamek do zamka. Tu też jest próg, jak nie wiem, no ale Tak? no, na uszczelniaczu. Czyli wał raczej średnio się nada. Nie, no to wiesz, albo będzie trzeba przebić uszczelniacz w inne miejsce, żeby się opierał, albo może się to da jakoś, znaczy na pewno naprawia się takie rzeczy. Wiesz, pytanie do szlifmotu bardziej niż do mnie. Jasne. Dobra, jest męska decyzja, że zbierzemy jeszcze jeden tłok i korbę, ściągniemy. I tyle na dzisiaj, bo już mamy dosyć późną godzinę. I albo dogramy jeszcze pozostałą część w następnym dniu, albo sobie już odpuścimy resztę. No bo tutaj tak już nic nowego nie odkryjemy. Odkręć jedną panewnicę główną, zobaczymy w jakim stanie jest wał na głównych panewkach. Panewnica główna? No różnie to się ludzie nazywają, no, panewnica, tak. Stopa wału, No. panewnica. Włóż go tu i ją Gdzie włożyć? tu. W to? Tak. Serio? No i go spróbuj tak przełamać delikatnie. Nie, tam do siebie. No. Pójdzie czy nie pójdzie? W drugą stronę. Idzie. O. Idzie. A nie niszczy się wtedy gwintu? Jakiego gwinta tam nie masz gwintu? No w sumie tak, to jest Popatrz na wylot. teraz znowu gdzie jest. Masz akurat nawet osiłującą panewkę. Zamek masz tu, a tu odwróć ją. Też jest zamek. Zamek Czyli na zamek dole. do zamka. No. Te są, widzisz, jakie ładne. No te są ładne. No. A czekaj, to one dostają cios od korby, tak? Bo są z dołu. Dolne się bardziej zużywają niż górne, tak? Tak. Czyli ta byłaby w gorszym stanie. Znaczy na głównych zużywa się bardziej dolna, na korbowodzie bardziej górna. No tak. Mówimy o tych głównych. I tu mamy od razu panewki oporowe. Tak, osiłujące, no. Dobra, i one się składają. Z 4 sztuk, z 4 półksiężyców. Okej. No dobra, to Wiesz, tu wygląda... może być inaczej. To właśnie chyba wygląda jakby były z dwóch, co nie? Tak, no. No dobra, W czekaj. gdzie masz wsuwane, masz 4 takie półksiężyce i sobie je wkładasz dolne, a później górną i już. Możemy spróbować wysunąć jeszcze tą górną, tak? Czy nie? Nie wiem, czy ją tak dasz radę wysunąć. No to... Musiałbyś popuścić wszystko, lekko zluzować. A, okej. No dobra. Generalnie jak ta jest ładna, to zwykle jest górna tak samo ładna, nie? No bo wał się opiera bardziej na dole. Znaczy opiera się on i tak na poduszce olejowej pracuje, ale tak jak sam zauważyłeś, powiedziałeś, no dolna dostaje bardziej zawsze. Adaś. Obciążenia. Taki komentarz na koniec. Co według Ciebie tutaj jest do dupy? No tu zwróciłeś uwagę, że na wale coś jest już zużyte. Tak, jest rowek i uszczelniacz jak jest wbity i wpada Ci w taki zadzior, taki rowek, no to tego na filmie nie będzie widać. Znaczy widać, że jest taka wytarta jakby rowek taki, więc no to będziesz musiał zapytać na szlifierni, czy coś z tym się da zrobić. Myślę, że na pewno. Okej. Na chłopski rozum pewnie zawsze można to zaszlifować i dać innego wymiaru uszczelniacz. Albo po prostu się go nabija w inne miejsce, że nabijasz go trochę płyciej albo trochę głębiej, tak? Pomijasz ten element, ten kawałek zużyty. Rozumiem. No to jest takie, wiesz, no jak masz silnik na aucie i coś takiego widzisz, no to co, no jakby wiesz, jak nie ma możliwości rozbierania tego silnika, no to ratujesz się zawsze w taki sposób. Jasne. Panewki korbowodowe szrot, totalny szrot, główne spoko. Wał nie ma jakichś specjalnych rys. Nawet bym powiedział, że nie będzie trzeba go może nawet polerować. Czekaj, ja jak może reszta. go obrócę trochę. Także jest okej, no. Będą z tego ludzie, no. Czekaj, obróćmy tutaj. Tak? Będą z tego tuningi, Karol. Myślisz? Myślę, że tak. Czyli nie wyglądał na początku gorzej. Słuchaj, no nie masz takiej... Tu mamy na przykład, chop. Tak, obróć go do góry. No i ładny jest, widzisz, świeci się równo. Nie ma na nim ani rys, ani żadnych Tu jest jakieś kolejne, tu jest jakaś ryska, To widzę. nie jest rysa, to jest takie przebarwienie, to się zapoleruje. Chociaż no jest może jakaś taka malutka. Ale ona nawet niewyczuwalna, więc podejrzewam, że to zapolerowania. To już Czyli wał jest obiecujący. Tak, no słuchaj, ile ten silnik ma lat?
Dużo. Bardzo dużo. No z 25. No to jest naprawdę okej. Czasem jak się otwiera takie stare silniki, byś zobaczył nieraz jak się M50 otwiera, albo byś zobaczył jakiego JZ-a można otworzyć nieraz, takiego, który przyjeżdża tam z ryżowni, no to się można lewą nogą przeżegnać. To jest jeden wielki żur w środku. Powiedz mi, co mnie jeszcze czeka. Muszę na pewno do końca rozkręcić wszystkie tutaj, tak, Musisz korby, sobie tłoki. wyciągnąć wszystkie korby, wszystkie z tłokami, musisz sobie wykręcić panewnicę, zrzucić koło pasowe, zrzucić przedni dekiel. No i będzie trzeba zrzucić ten silnik ze stojaka, bo jak ktoś trafnie zauważył na Facebooku, złapaliśmy sobie go z tyłu, bo nam było po prostu wygodniej do całości, więc nie zdejmiemy tylnego dekla, pod którym masz łańcuch tutaj. Więc będzie trzeba go po prostu zrzucić ze stojaka i ostatnie dwie panewnice sobie po prostu odkręcić już na ziemi i tyle. Nie jest to żaden problem, a przy składaniu sobie dorobimy uszy takie, że złapiemy go na przykład gdzieś z boku albo po prostu poskładamy sobie dół i ten rozrząd na stole, a później założymy go na stojak. No, rozwiązań jest mnóstwo. Albo dam Ci inny stojak mój z firmy, gdzie te uszy są bardzo długie. I tam nie będzie możesz to kolidowało. sobie elegancko rękę włożyć. I prawdopodobnie będziemy składać na tym drugim, bo tam to jest wyższy, wygodniejszy, jest korbka. Pamiętasz, że od tak składałem, nie? Jasne. No, więc do rozbiórki ten akurat taki, wiesz, śmietnikowy, a później Ci dam tego ładnego. Z jakichś zużytych rzeczy, no to też czuć ten próg, tak? To świadczy o tym, że... cylindry są mocno dojechane. Pewnie gdybyśmy mieli gdybyśmy mieli średnicówkę, to by było wesoło, nie? No, chciałeś mieć problem wyciągnąć jeden tłok, bo No tak, się stał. ścienie oparły o ten próg i nie chciały wyjść po prostu, także... No ale wiesz, stary motor. My kiedyś rozebraliśmy M50, kupiliśmy auto, E36, E325 i samochód jeździł do końca. A ostatni bączek, wjazd na warsztat, wywaliliśmy motor, rozbieram Jeszcze silnik, bączek na a koniec. tam wszystkie zawory w eskę zgięte. Wszystkie. I ten motor jeździł, nie? No. Jak? Nie wiem, ale jeździł. Normalnie zasuwał, wiesz, palił laczka. Także no... Stare silniki mają ten urok do siebie, że czasem jeździsz z awarią, nawet nie wiem. Mają wolę walki. Znaczy one dużo wybaczają właścicielowi. Aha. Słuchaj, no to wydaje mi się, że tym akcentem kończymy. Nic tutaj więcej nie pokażemy z ciekawych rzeczy, bo tak naprawdę to już powtarzalne czynności, które mi tu zostały do wykonania. Tyle tytułem rozkręcania silnika przeze mnie, czyli ta chyba prostsza część. Teraz ta mniej ciekawa, czyli to jeszcze wszystko trzeba będzie posprzątać, uporządkować. Tego nie będziemy pokazywać, to już sobie zrobię w zaciszu bez kamery. I co? I wysyłamy paczkę do Szlifmotu. I czekamy na 200 000, bo w momencie nagrań 200 000 jeszcze nie było, tak więc wszystko w Waszych rękach, czy w ogóle materiał ujrzy światło dzienne. Jak nie, to go poskładamy i do czegoś włożymy. Jasne, oczywiście. Adaś, bardzo Ci dziękuję za cierpliwość. Delikatnie. Ja delikatnie. Rozumiem. Pozdrawiamy widzów, dajcie znaka w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jak taki totalny amator jak ja zabrał się za rozkręcenie silnika. No, To ja Ci zadam jeszcze jedno pytanie. Dawaj. Jak się czujesz? Wiesz co? Tutaj miał... Jak po pierwszym stosunku. To nie, Jak po pierwszym to nie były wcale dobre wrażenia z wtedy. kluczem i z brudami, i smrodem i w ogóle. Myślę, że jakbym się tym zajął tak na stałe, czyli bym miał już skilla w tym, że wiem co i jak, to byłoby to na pewno sporo przyjemniejsze. Byłoby to jakoś usystematyzowane. Ja na pewno czułem tremę przed kamerą i przed wszystkim, którzy czekają, aż ja sobie poradzę z tymi kluczami, więc to było stresujące. Nie wchodząc Ci w słowo, powiem tak, że widać, że nie kręcisz, No. bo to widać, że te klucze A ja są- czuję, że Wy widzicie, że ja nie kręcę i tak mówię, o nie, czekają. Ale no to wiesz co, to nie jest żadna ujma dla Ciebie, bo przecież Ty tego nie robisz na co dzień, tak? A ja świadomie do tego Gdybyś mi dał podszedłem. nagrać odcinek na YouTubie, to pewnie by wyszło takie kino, że sama by się uśmiała, także no... Nie, no jasne, ja zdawałem sobie sprawę z tego, że pokażę swoje słabości, czyli że nie jestem mechanikiem, ale z drugiej strony to o to chodziło, że ktoś, kto się na tym przecież nie zna. Pokrótce zrobiłeś to, co zawsze chciałeś zrobić. Tak, i teraz na zlocie mogę powiedzieć, że już kiedyś rozebrałem jakiś jeden silnik, tak? No jest to po części prawdą. Pozdrawiamy widzów, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak jak wspomniałem, silnik teraz idzie do Szlifmotu. Być może z tego też powstaną jakieś materiały, raczej tak. A odcinek ze składania myślę, że nie wcześniej jak za z miesiąc albo dwa, zanim ja dozbieram gratów i Szlifmot obrobi. Kurczę, za miesiąc czy półtorej, to ja nie wiem, czy nam tu stojaków starczy. wiesz, Jasne. Ile tam ich czeka z tyłu. To załatwimy kolejny. Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się. Na razie. Cześć Adaś. Siemanko. Trzeci, ostatni dzień rozbiórki VR5 przeze mnie, przez nas tak naprawdę. Zgadza się. Co oglądasz? No nic, patrzę na czapeczkę twoją. Nie wygląda źle. Znaczy nie wygląda dobrze, no. Widzisz tu jakieś niepokojące rzeczy? Bo ogólnie silnik nie sprawiał wrażenia obiecującego. Słuchaj, no, to co ja Ci mogę zobaczyć jedynie, no to na przykład nie wiem, czy jest gdzieś wypalony zawór. Wszystkie są całe, równe. Tu olej to nasza sprawka, więc to nie, że tam w cylindrze był olej.
No co, są równo okopcone na czarno. No tak więc na było czarno. bogato. Co to oznacza? No, żeby było bogato, albo może po prostu te silniki tak mają. Wiesz, stare silniki troszkę inaczej pracują niż te nowe na bezpośrednim wtrysku, więc no, to jest raczej normalne, nie? Że jest tam Czyli bardziej nie jest to ciemno żaden niż bardziej jasno. niepokojący objaw. Nie. No tu obok zrobiłeś drobną wystawkę. Tak, tutaj takie drobne porównanie. Znaczy to, co mnie zastanowiło, wiesz, ja nigdy VR5 nie rozbierałem, więc jak zacząłem wał, mówię taki cieniutki, nie? Wiesz, tu masz 5 cylindrów i wał jest krótszy niż 4 gary na przykład z SR-a, tak? Czyli to są 2 litry. Tu To. masz tak, swój VR, tu masz SR-a, SR20D, a tu masz 2JZ 3 litry. No różnica jest potężna. Jakby, wiesz, grubość przeciwwag na przykład jaka jest, prawda? No, może nie porównujmy do JZ, no bo tu mamy porównywalną ilość cylindrów 4-5, chociaż tu można powiedzieć, że jest 5 i 6. No tak? to jest tak naprawdę takie samo porównanie. Ten to powinien tak naprawdę stać Tak pomiędzy po środku, nimi. Tak, dokładnie. Ja ustawiłem je wielkościowo, więc widzisz, że ten wał jest bardzo mocno skompresowany, bo silnik jest dosyć krótki, a wynika to z tego, że masz naprzemiennie poukładane cylindry. No Nie można masz... powiedzieć, że to jest na długość 3 cylindry. No może prawie, no bo nigdy nie masz takiej odległości, więc powiedzmy takie 3,5 3,5, cylindra, nie? jasne. No ale gdybyśmy pewnie wał na przykład z jakiegoś B38 z BMW położyli 3-cylindrowy, to pewnie byłby podobnej długości co ten, nie? Byłby minimalnie może krótszy, ale niewiele. Dlatego no taki bardzo mocno skondensowany, skompresowany. Czopy bardzo cieniutkie, widzisz sobie, czopy przepraszam, no. Szerokość tych... Uciekło mi słowo. No, Jak to się nazywa? no pamiętam, nie pamiętam. Nieważne. Niebieżnie. Tu gdzie panewka siedzi. Aha. Szerokość panewek można Tak, tak szerokość panewek jest tutaj, widzisz jakie cieniuteńkie ma te panewki. Tu są dosyć takie grubsze, znaczy szersze, nie grubsze. Więc to też się stąd bierze ta odporność wielkość. A jakaś. druga rzecz, znaczy nie odporność, chodzi mi o wielkość tego wału. wielkość wału, Tu dobra. Masz rozsunięcie, widzisz jaką tu masz odległość między panewką główną a panewką korbowodową, zobacz jaką tu masz malutką Mega mało. tą odległość, więc no po prostu jest, wiesz, króciutki ten motor, nie? Piesku, czy ty teraz musisz cały czas pić tą wodę? Dziękujemy za ciszę. No, także no, taka ciekawostka. Dla mnie na pewno, bo ja VR-a nigdy nie rozbieram i pewnie nigdy rozbierał nie będę, na pewno nie będę chciał. To od razu To dodajmy, nie moja branża, bo się totalnie. pewnie zgłoszą inni chętni. Nie. Ty nie chcesz robić grupy waga. Ja Ci zrobiłem tylko przysługę, udostępniłem Ci mój garaż. I to jaki? Przysłużyłem się trochę swoją osobą, jak potrzebowałeś gdzieś tam coś Ci podpowiedzieć, aczkolwiek uważam, że i tak sobie nieźle poradziłeś. No właśnie, na koniec. Ocena eksperta. Nie, Jak ja okej. sobie poradziłem? Jest okej, może będą z Ciebie ludzie. Widać, że nie kręcisz, no bo dziwne, żeby było widać, że jesteś specjalistą, pierwszy raz miałeś jakby, wiesz, narzędzia jakieś takie profesjonalne w ręku. Ale no uważam, że nie było tak źle, nie? Okej, czyli widać to, że gość nie miał do czynienia z silnikami, ale nie było tak najgorzej. Jestem Karol, i tak pozytywnie wziąłbyś zaskoczony. Podobne narzędzia, poszedłbyś układać panele do domu albo wiercić kołki rozporowe w ścianie, pewnie podobnie by to wyglądało, więc no nie ma co się czarować, tak? No nie robisz tego na co dzień, więc trudno, żebyś był gwiazdą w tym temacie. Ja i tak jestem zaskoczony. Ja wiem, że w internecie wszyscy robią wszystko cudownie, najlepiej na świecie, są najmądrzejsi, ale w rzeczywistości jest troszkę inaczej, co zresztą było widać, tak? Tak, jestem zaskoczony bardzo pozytywną Twoją oceną. Myślałem, że będzie ona bardziej krytyczna. Nie no, po prostu brakuje Ci obycia z kluczami i tylko tyle, tak? Wiesz, w którą stronę się śrubki odkręca, w którą się przykręca, mniej więcej co po kolei tam, wiesz, jak rozbierałeś, to patrzyłeś, że to przeszkadza temu, to tamtemu. Czyli jest Troszkę gdzieś szansa? Ci czasem podpowiedziałem, ale no, Że złożę ten silnik. Pod Twoim myślę, że okiem. duża. Spoko. Adam, bardzo Ci dziękuję za dopilnowanie mnie tak naprawdę, udostępnienie pięknego garażu firmie HZ. Dziękuję za udostępnienie narzędzi. Myślę, że możemy dodać na koniec, no na pewno pojawią się takie komentarze. Jedną uwagę. Część osób zwróci uwagę, że odkręcaliśmy Twoim elektronarzędziem. Tak, ale to często dlatego, śrubkę. że HZ nie robi elektronarzędzia jakoś specjalnie i tak by powiedzieli nam od razu, bo ja zapytałem od razu o taki mały klucz pneumatyczny, którym kręciłeś najwięcej, no bo do rozbiórki taki klucz jest no, dla mnie najlepszym narzędziem, tak? Kiedy po prostu musisz coś rozebrać, że nie chce Ci tą grzechotką wiercić w tą i z powrotem, więc z takim czymś, wiesz, ani nie uszkodzisz tych śrub, ani nic z nim krzywdy nie zrobisz, także... A HZ po prostu nie produkuje takich rzeczy. takich rzeczy, tak, więc jakby jeśli mieliśmy robić to samo 2 razy dłużej, tylko dlatego, żeby była grzechotka, no to tak wiesz... Także to żaden fuck up, że użyliśmy Twojego narzędzia, po prostu uzupełniliśmy o brakujące takie, jakie nam było Tak potrzebne. naprawdę tylko jedno, nie? No i super. Ja dodam od Ciebie tylko, żeby widzowie zamienili się teraz w cierpliwość, dlatego że no, ogarnięcie tych wszystkich części, które będą nam potrzebne do złożenia, trochę czasu zajmie. Blok trzeba obrobić, zresztą nie tylko głowica też pójdzie do szlifmotu. To jest czasochłonne, stajemy w kolejce, myślę, że z miesiąc, 2 trzeba dać na to, żebyśmy wrócili tutaj z powrotem i zabrali się za składanie. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy widzów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.